Witam w drugiej części poradnika o tworzeniu dashboardu z floorplanem dla Home Assistant. W poprzednim odcinku pokazałem, jak stworzyć podstawowy floorplan w Sweet Home 3D. Teraz przechodzimy do najciekawszej części. Dodawania interaktywnych elementów, które sprawią, że Twój dashboard będzie nie tylko ładny, ale też funkcjonalny. W tym odcinku pokażę Wam, jak dodać chipsy z Mushroom Cards, które będą sterowały światłem, będą pokazywały statusy czynników ruchu, czynników otwarcia czy rolet. Ale nadal to nie wszystko. Wszystko, co widzicie teraz na moim dashboardzie, pokażę Wam, jak zrobić krok po kroku wraz z udostępnieniem mojego kodu. Jeżeli chcecie nauczyć się tworzyć funkcjonalny i estetyczny dashboard, to zostańcie ze mną. SmartView zaprasza, rozważ subskrypcję, zaczynamy. Przed rozpoczęciem, żeby móc w ogóle wrzucić nasz nowy dashboard, nie będziemy robić to standardową drogą przez ustawienia i tam chyba dashboardy, tylko stworzymy go w taki sposób, że będziemy mogli go edytować poprzez jakiś taki program, w którym będzie nam łatwiej zmieniać kod. Będziemy musieli robić tego w samym Home Assistant tylko na boku i po zapisaniu od razu ten kod będzie po odświeżeniu dashboarda będzie dostępny. Więc żeby to zrobić, musimy wejść w File Editor i tutaj dodać sekcję Lovelas. Wrzucę to oczywiście do opisu filmu, ten cały kod, który tutaj jest, żeby Wam było prościej go kopiować. Więc to trzeba wrzucić. Tutaj co robimy, to najważniejsze to ta nazwa. Ikonę możecie dodać swoją i file name, czyli to jest plik, który dodamy do configuration, do katalogu config. I tutaj sobie jakąś tam nazwę zróbcie, żebyście to wiedzieli, jak się nazywa. I co ja zrobię, to dodam nowego dashboarda. Ten dashboard, który widzieliście na intro, to jest mniej więcej teraz mój ostateczny. Pewnie będę coś dodawał na bieżąco, ale to jest już taka, powiedzmy, 90% ready. A tutaj co zrobimy, to wydaje mi się, że znowu trzeba coś takiego skopiować i zrobię wszystko od nowa. Panel Parter 2 i coś nie pasuje. Ok, tutaj nazwę trzeba zmienić w linijce 15, to miałem, to dopisałem 2. No i wszędzie indziej, gdzie jest nazwa, też dopisałem 2, czyli Parter 2, panel Parter 2. I teraz to możemy zapisać i co możemy zrobić, to od razu wejść w ustawienia i dodatki. I tu jest dobrze, żebyście mieli wgrane Samba Share. Jeżeli to macie, to będziecie właśnie mieli możliwość połączyć się z Home Assistant, także z Waszego Windows Explorera możecie wtedy wejść, jakby to był jakiś katalog Wasz. Dzięki temu macie dostęp prosty do wszystkich rzeczy z Home Assistant. Więc no to musicie zainstalować i jak już będziecie mieć to skonfigurowane, to wszystko jest opisane. Nie będę przez to przechodził, ale jak już to macie, wtedy wchodzimy w eksplorator plików i tutaj ja mam już mój link podany, czyli tak wpisujecie adres swojego Home Assistant i jak tak klikniecie, to już wchodzicie wtedy w pliki Home Assistant i w katalogu config co robimy, to dodajemy nasz nowy plik z dashboardem i nowy plik nazywał się u mnie Parter 2 i tutaj ja będę musiał wykasować sporo rzeczy, żebyście równo ze mną szli, więc zaraz do tego wrócę. No i mam otwarty ten plik i to jest kod początkowy, wrzucę go również gdzieś albo w opisie, albo może zrobię linka do mojej strony, ale to jest taki początkowy kod i tu co robimy, to znowu mam jakieś tam nazwy, ikonę dajemy, jest to forma dashboardu jako panel true, dodajemy karty. Pierwszą główną kartą jest to Picture Elements i tutaj dajemy nasz główny render naszego domu czy piętra i do tego obrazka dodajemy elementy. I teraz elementem jest jednym state icon i tu jest jakieś światło, light kitchen table. I przy stylach mówimy, w jakim miejscu one mają się znajdować. Top 20% to znaczy, że na wysokości od góry patrząc 20% od góry ma być ta ikona i od lewej 30%. I to samo jest tutaj przy drugim state label i tu mam akurat sensor
i tu sensor temperatury. I sensor temperatury zrobiłem na środku. I jak mamy coś takiego, to możemy to zapisać. Ja to akurat otwieram, jak tu widzicie, w takim programiku, który się nazywa PCharm, ale możecie to otworzyć również w jakimś notatniku i bez problemu sobie będziecie radzić. Albo Notepad++ chyba jeszcze też jest, który trochę pomaga właśnie patrząc na jakie są wcięcia, bo tutaj są ważne wcięcia i jakieś tam kolory robi, więc możecie też z tego korzystać. Ale dobra, jak to mamy, to jeszcze ważną rzeczą jest tutaj to. Image, local, floor plan, parter off. I ta lokalizacja w local to jest folder www. I teraz jak przejdziemy do katalogu naszego config, to tutaj jest katalog, stworzyłem go www. Jak go nie macie, to go stwórzcie. To jest inaczej local i to jest teraz jesteśmy w lokalizacji local. I potem tworzymy na przykład jakiś katalog, gdzie będziemy wrzucać nasze wszystkie rendery, nasze zdjęcia. No i ja mam tutaj floor plan. I tutaj są wszystkie rzeczy, które są wykorzystane przez mój dashboard. To tą kwestię mamy już wyjaśnioną, czyli to jest jako www, katalog nowy stworzony, jeszcze floor plan i tu mamy zdjęcia. I dobra, jak to mamy? No to możemy zapisać i teraz będzie trzeba zrestartować Home Assistant i po lewej stronie powinna pojawić się nowa pozycja w menu i powinno być to Parter 2. No i jesteśmy już po restarcie i widzicie, że pojawi się po lewej stronie Parter 2, klikam w niego, no i jest to mój render. I jak widzicie, ten render, no tutaj na moim komputerze nie wygląda zbyt dobrze. Wydaje mi się, że no muszę na przykład przewijać, ale jak ma on wielkość takiej, jakbyście go stworzyli na tablecie, no to wtedy on idealnie tam się wpasowuje. Jeszcze parę rzeczy będzie trzeba zrobić, ale no mamy ten render gotowy. I co nam może przeszkadzać w tym? No to, że po lewej stronie jest pasek, u góry jest też pasek. I teraz jak mamy to na tablecie na przykład, no to będzie przeszkadzało i również to, że nie będziemy widzieć naszego całego rendera poprawnie. Ale tutaj jeszcze możecie spojrzeć, że mamy tu ikonkę tej lampki naszej. No i jest również temperatura 26,2 stopnia. I to jest jedno, to jest właśnie ten entity, co mieliśmy light, a tutaj to było icon, a tutaj była temperatura jako state label. I wydaje mi się, że już ten pierwszy ważny krok, żeby pojawiło się nasz render w Home Assistant mamy za sobą. I teraz, aby widzieć poprawnie nasze wszystkie rzeczy, które będziemy dodawać do dashboardu, musimy zrobić jedną ważną rzecz, czyli w naszym Hacksie, zakładam, że go macie zainstalowane, musicie wejść w integrację i tutaj ściągniemy i również interfejs użytkownika ściągniemy kilka ważnych rzeczy. Najważniejszą rzeczą, żeby ładniej widać na dashboard na tablecie, to jest Browser Mode. I teraz to ściągamy i jak będziemy mieć to ściągnięte i wgrane, i wydaje mi się, że jeszcze jest restart potrzebny, no to potem musimy wejść po lewej stronie w Browser Mode i tutaj musimy edytować nasz dashboard, nasz Home Assistant, który mamy na tablecie. I co tu jest najważniejsze, to mamy opcję Hide Sidebar, czyli tutaj wchodzimy sobie w Sidebar i ustawiamy opcję, że chcemy mieć True dla danej instancji browsera, czyli tu będziemy mieć do wyboru nasz na przykład, nie wiem, komputer, ten tablet i tu musimy to ustawić na True. Sidebar to jest ta część. I jak mamy na True, to wtedy ta część nam zniknie i nie będzie wyświetlana w Home Assistant, jeżeli będziemy otwierać przez tablet. I to jest sidebar, ale potem jeszcze jest header. I header również trzeba ustawić na True, czyli ta góra po prostu zniknie. I ostatnią rzeczą to jest Default Dashboard. I teraz do naszego tabletu ustawiamy nasz Default Dashboard, który tutaj mamy nazwane Lovelas YAML. U mnie to będzie Lovelas YAML 2, w tym przykładzie, który dla Was robię, no ale ja korzystam z tego pierwszego, czyli tego, który widzicie na intro. I jeżeli mamy te trzy rzeczy tutaj zrobione, no to wtedy po wejściu w Home Assistant od nowa będziemy mieć tylko render widoczny na ekranie. I jeżeli zrobiliście dobrą rozdzielczość, w sensie piksele na piksele, no to wtedy on będzie ten render idealnie wpasowany w wyświetlacz i powinno być wszystko super widoczne. I to był browser mode z Hacksa, ale przy okazji, jak już mowa jest o Hacksie, no to trzeba kilka rzeczy zainstalować z tego Hacksa. I głównie to są interfejsy użytkownika. I tutaj przy interfejsie
użytkownika możecie sobie ściągnąć tak, Bubble Card, Button Card, Clock Weather Card. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj te Stacking Card i Multiple Entity Row to również bym ściągnął. No oczywiście Mushroom, bardzo ważna rzecz. To są bardzo ładne. Wydaje mi się, jak oglądaliście mój kanał związany z Home Assistant, no to już to pokazywałem, jak wyglądają karty z tego Mushrooma. No i jedno z ważniejszych rzeczy to jest jeszcze Card Mode i tu dzięki temu możemy zmieniać wygląd rzeczy, które dodajemy do naszego dashboardu, czyli style CSS. Mam również Batch Card, chociaż z tego wydaje mi się, że już nie korzystam, bo po ostatniej aktualizacji one nie działały i wszystko zamieniłem już na Mushroomy, głównie chipsy i Button Card. I jeśli chodzi o integrację, no to tutaj mieliśmy ten Browser Mode i to by było na tyle. Tak. Więc teraz zakładam, że macie już wszystko zainstalowane i możemy przejść dalej. I kolejna rzecz nie jest rzeczą prostą, ale pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Teraz musimy ściągnąć program, który nazywa się GIMP i ten program ściągacie i to jest program do edycji zdjęć, darmowy, tworzenia jakichś obrazków. Jest troszeczkę, wydaje mi się, że nie jest jakiś taki super prosty, ale no pokażę Wam parę rzeczy, które łatwo stworzyć do naszego dashboardu i Wam to się bardzo przyda. Więc teraz co robimy, to wchodzimy do GIMPa, jak mamy zainstalowane i co robimy, to otwieramy nasz ten główny plik, główny render, czyli render, w którym mamy wszystko wyłączone. No i teraz mam otwarty ten mój zrzut. I co musimy zrobić, to będziemy robić takie rzeczy, robicie te rendery już, jeżeli przeszliście przez pierwszą część, to tak, jeżeli mamy włączone jakieś światło, to mamy inny render. I teraz ten render będziemy chcieli wrzucić na ten render główny, żeby było widoczne te światło. Ale gdy światło nie jest widoczne, to nie chcemy tego rendera z tym światłem i chcemy, żeby on po prostu był niewidoczny. I do tego nie można tak po prostu zrobić, że jak jest światło off, to nic. Jak będzie światło off, to będziemy wybierać wtedy plik, zdjęcie, które po prostu jest przezroczyste, jest transparent. I żeby zrobić takie zdjęcie przezroczyste, to musimy zrobić tutaj po prawej stronie nową warstwę, nowa warstwa, transparent 2 na przykład, nazwijmy ją, i mamy to zdjęcie przezroczyste. I teraz jak wyłączę parter off i mam tylko to wchodzimy w takim razie w plik, bierzemy wyeksportuj jako i nazywamy to właśnie transparent. Jak widzicie, już mam transparent, to zrobimy jako transparent 2 i wyeksportuj. To jeszcze powinna być chyba jeszcze jedna rzecz, tak. I tutaj wydaje mi się, że nic nie trzeba robić i po prostu wyeksportuj. I teraz jakbyśmy weszli do tego miejsca, gdzie jest ten zrzut, transparent 2 i widzicie, że on jest niewidoczny, nic tutaj nie ma. Tutaj widać, że jest czarny, ale on jest po prostu przezroczysty. I co robimy? To teraz to będzie nam potrzebne, żeby właśnie wykorzystać do naszych renderów z włączonym światłem. I teraz Wam pokażę kolejny kod. I to jest mój nowy kod i co tu jest ważne, to zrzuciłem te rzeczy, chyba były tutaj te sensory, żeby nie było tego. Co zrobiłem, to dodałem elementy jako entity, light kitchen table, to jest moje światło jedne i tutaj mamy state image. I to jest dosyć ważne, bo jeżeli nie dodacie, jakby światło wasze nie będzie dostępne, to wtedy na waszym dashboardzie na środku będzie się kręciło kółeczko. Jeżeli światło jest niedostępne i mamy właśnie unavailable i ten transparent 2, to spowoduje to właśnie, że te kółeczko nie będzie się kręciło na środku naszego dashboardu. Dlatego to musicie zawsze dodawać unavailable i również off. I przy offie i unavailable mamy transparent 2. I przy on mam parter stół i to jest render mój, w którym jest włączone światło nad stołem, w
w kuchni. Jeżeli chodzi o Tab Action, Action No, no tutaj jest to zdjęcie, więc nie chcemy, że jak klikniemy na zdjęcie, czyli na nasz render, żeby to się wykonywało, więc po prostu mamy Tab Action No. I jeśli chodzi o styl, to zawsze robimy przy tym 50 na 50, czyli na środku i szerokość 100. I ta jest rzecz również bardzo ważna. Robimy Mix Blend Mode i to jest jako Lighten. I to powoduje właśnie to, że jak dajemy to zdjęcie, to te nasze światło tam się wpasowuje po prostu w ten główny obrazek. I tu mam jeszcze Type Image i jak już to mam, no to zapisuję i już Wam pokazuję, jak to wygląda. No i tu zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Ja tego Transparent 2 nie mam w moim katalogu, tam gdzie mam moje rendery wrzucone w Home Assistant, więc co robimy, to kopiujemy i teraz wchodzę do mojego pliku folderu www floor plan i tu wrzucam mój Transparent 2. No i jeden już parter off mam i również mam parter 100. I jeszcze wracając do kodu, to parter 100 z kreską widzę i parter off również był z kreską u mnie, które tak używam. No i te nazwy robicie oczywiście swoje. Dobra, jak to mam zapisane, no to możemy wtedy przejść do Home Assistanta i odświeżyć. Nadal coś nie tak. Teraz plik nie może się nazywać, nie może mieć liczb, czyli transparent nie cyfra 2, tylko napisałem sobie 2. I teraz jak tak zrobiłem, no to zadziałało. Więc to jest kod, który Wam też rzucę. I tutaj mamy tylko dla jednego światła i dla jednego dodatkowego rendera, gdzie lampa jest włączona nad stołem kuchennym. I teraz Wam pokażę, jak to mam zapisane. No to wchodzimy do Home Assistant. Tu odśwież. Ładuje się nam parter 2 i teraz, gdy włączymy światło tutaj nad, to jest właśnie ten kitchen table, u mnie to jest to, teraz przejdę parter 2, no to widzicie, że światło jest włączone i widać to fajnie na obrazku, są również cienie. I co ja teraz zrobię, to wejdę na mojej komórce do Home Assistanta i wyłączę światło i zobaczycie, jak to się zmienia na dashboardzie. Teraz wyłączyłem, no i widzicie, że zniknęło. Mogę teraz jeszcze włączyć, pojawiło się, wyłączam i również szybko znika. I tak zrobiliśmy dla jednego światła i teraz to musicie zrobić dla wszystkich swoich świateł, dla wszystkich swoich renderów, które dodaliście do świateł i będziemy mogli wtedy przejść dalej. Ja trochę tych świateł też mam, więc będę to wszystko dodawał i zaczniemy wtedy od kodu, gdy już mam wszystkie światła dodane. Dobra, to ja już mam wszystkie obrazki dodane i co możecie zauważyć, no jest tego sporo. Nie odwołuję się już do Transparent 2, ponieważ kopiuję kod z mojego kodu, który już mam zrobiony i będziemy razem po prostu szli po tym całym procesie tworzenia tego mojego super dashboardu. I teraz jak to mamy, no to Wam pokażę, jak to ładnie widać na dashboardzie. I pamiętajcie, najlepiej jak pójdziecie w Home Assistant na swoim tablecie, na którym będziecie ten dashboard wyświetlać. I teraz tak, ja robię odśwież, nie ma żadnych błędów. O, tu widzicie dwie rzeczy, które jeszcze dodałem, ale to Wam zaraz pokażę, jak to zrobić. Te ciemne prostokąty u góry i na dole. Ale co Wam teraz ważniejszego pokażę, no to jak wygląda włączanie światła. I teraz tak, bo zacznę od włączenia nad stołem, włączę się. Teraz mogę włączyć nad telewizorem, to jest ta większa lampa czarna, jest włączona. Potem na przykład mogę zapalić nad zlewem, jest włączona. Potem mogę zapalić w korytarzu, tam gdzie jest tutaj lustro, jest włączone. Na przykład, nie wiem, teraz zapalę Wam w łazience, w ubikacji, jest zapalone. Teraz może pójdziemy na zewnątrz, powiedzmy z tyłu, światło włączone i zapalimy również z przodu, również światło zapalone, możemy zapalić w garażu, również zapalone. Jak widzicie, wszystko ładnie, szybko działa, tylko się włącza. Ja już teraz te wszystkie światła wyłączam i jeszcze zostało jedno w łazience, ubikacji i mamy. I właśnie tak łatwo zrobiliśmy. Dodaliśmy wszystkie rendery ze światłami, no i teraz co będziemy robić, to pokażę Wam, jak dodać te dwa elementy u góry i na dole. Będziemy tutaj wrzucać, jak widzicie na moim intro,
Mam ikonki osób, które powiedzmy korzystają z Home Assistant. Tu będzie pogoda, tu będą jakieś przyciski do włączania skryptów i scen, a na dole będą rzeczy, które już będą służyły do informowania o jakichś różnych statusach. A po środku będzie pełno chipsów i baton cardów, ale to już w dalszym kroku pokażę Wam, jak to zrobić. Teraz możemy przejść do stworzenia tych dwóch prostokątów u góry, naszego rendera oraz na dole. I do tego znowu musimy przejść do aplikacji GIMP. Jak jesteśmy w GIMPie, ja akurat już zamknąłem mój render, więc wchodzę w niego z powrotem i tutaj co klikamy, to bierzemy prawe myszy, nowa warstwa, OK. I teraz wchodzimy na warstwę, tą nową i co musimy zrobić? Tutaj druga okienka, druga ikona takiego prostokąta. No i rysujemy nasz prostokąt, powiedzmy takiej wielkości i ja już tu mam zaznaczone to, ale zaokrąglanie rogów możecie kliknąć i wtedy zrobić na jakąś wartość. Ja powiedzmy mam tutaj 40 i mamy nasz prostokąt z okrąglonymi rogami, ale jeszcze trzeba go pomalować. I tutaj jak klikniecie lewy myszy na te okienko z kolorem, to możecie wybrać sobie kolor i powiedzmy to jest kolor, który chcę, OK. I tutaj wiaderko, wypełnienie kubełkiem, bierzemy, klikamy na ten prostokąt i mamy wypełnione. I to samo robimy na dole i powiedzmy mamy już to wszystko zrobione. Ja już nie będę tego drugiego robił, ale powiedzmy, że już to mamy. To w takim razie klikamy to możemy to wyłączyć, żeby nie widzieć parter off. Klikamy na tą nową warstwę z tym prostokątem i tu bierzemy plik, wyeksportuj jako i tak jak przy okazji tego przezroczystego tła też również musimy tutaj coś zrobić, na przykład pasek, góra, nowy i wyeksportuj. I tutaj również wyeksportuj i mamy nowy obrazek i ten obrazek tu mam w moim katalogu zrzuty i jak widzicie jest ten pasek. I teraz jak to dodać do Home Assistant? No to musimy ten plik przekopiować do naszego Home Assistanta, config, www, floorplan i tutaj to wklejamy. Jak już mamy to wklejone, no to musimy teraz wejść do kodu naszego floorplana. Jestem w moim edytorze kodu i teraz tutaj musimy dokleić dwie rzeczy i to jest właśnie tutaj to, parter, pasek góra i pasek dół. No i to są dwie rzeczy nowe, aby móc wyświetlić te paski na naszym renderze. Jak mamy te paski, no to teraz może przejdę do tworzenia chipsów ze światłem. I tutaj zacznę od wklejenia kodu dla światła i Wam opowiem, o co w tym chodzi. No i mam już pierwszy kod, jeśli chodzi o chipsa dla światła. I to jest boiler room, czyli moja kotłownia. I co tutaj mam? Używamy właśnie, jak mówiłem, chipsów z typem template i tutaj styl, jeśli chodzi, gdzie ma być ten chips. I tutaj mamy entity, to jest moje światło. Dodajmy najlepiej ikonkę. Możemy sobie wpisać na razie jakieś światło, jakąś nazwę do tego światła. Jeżeli chodzi o kolor ikony, no to mamy tutaj taki kod, który pozwala nam na zmianę koloru w zależności od w zależności od stanu światła. Jeżeli światło ma stan on, czyli że jest włączone, to mamy tutaj taki kolor, a jeżeli jest wyłączone, to black, czyli czarny. A ten to jest taki żółty, podchodzący chyba pod pomarańczowy. I teraz co robię? To zapisuję to. Jestem już w moim parter 2, odświeżam i pojawił się mój chips, który jest światłem. I teraz co mogę zrobić? To jak standardowo chipsy mają tak, że włączają, wyłączają światło, więc teraz jak kliknę na tego chipsa, no to światło zostało włączone w kotłowni. Kliknę ponownie, to się wyłącza. I teraz, żeby ustawić tego chipsa, to najlepiej robić to tak, że macie tablet przy sobie, na którym ma być wyświetlany dany dashboard. Zmieniacie jego położenie, odświeżacie tablet, bo tutaj nie zawsze położenie tego chipsa i innych, które będę dodawał, nie jest równoznaczne z tym, jak jest to widoczne na
na tablecie. Więc kod zmieniamy na komputerze, bawimy się tym stylem, czyli tutaj styl top i left i to zmieniamy i na tablecie patrzymy, czy jest wszystko w porządku. I teraz ja z mojej strony co zrobię, to dodam wszystkie światła i jak będę miał wszystkie światła, to wrócę do Was i przejdziemy dalej. Ok, wydaje mi się, że już mam wszystkie światła dodane i jak widzicie, to jest po prostu ciąg linijek kodu, ale wydaje mi się, że dobrze jest coś takiego robić jak wstawianie komentarza, czyli zaczynamy od płotków i na przykład wpisać, tu akurat mam kotłownia i po prostu na następnym świetle robić znowu płotki i na przykład wiatrołap. Wydaje mi się, że takie coś pozwala Wam na szybciej znaleźć jakieś poszukiwane rzeczy. Jak macie takie komentarze, wiadomo bardziej co jest. Ja w moim starym panelu mam tak, że mam po prostu sekcję, nie wiem, po pokojach. No ale to już od Was zależy, jak Wam wygodniej, więc ja tutaj to zostawiam, dodane wszystkie światła. Teraz wracam do mojego dashboardu i odświeżam i zobaczcie, dużo chipsów zostało dodanych. Niektóre mają różne ikonki, wszystkie działają tak, że jak kliknę, to się zapalają i tutaj macie ikonki tylko ze świateł takie, ale ja na przykład też zastosowałem to samo, czyli te same ustawienia do Xboxa, do telewizora, więc jak przejdę do mojego dashboardu, który używam, no to tutaj widzicie, to jest to samo, co jest dla telewizora, Xbox i tu jeszcze jest nawet odkurzacz i oczyszczacz. I to by było wszystko, tak, to samo, to jest tak. Więc takie też macie możliwości, to jest nie tylko do światła, możecie i wiele innych rzeczy tam wpisać. Po prostu to jest jeden typ, który ma wiele zastosowań. No i tu jest właśnie to, że co Wam mówiłem. Te ikonki na przykład, to jest chyba button card. Tutaj nie wygląda to, że to jest dobrze, ale jak spojrzę, pokażę Wam dashboard na tablecie, no to jest wszystko idealnie wpasowane, nie ma takiego przesunięcia. Ok, to teraz światła mamy dodane i możemy przejść dalej. Teraz Wam pokażę, jak dodałem ikonki z temperaturą i tutaj mam taki trik zrobiony, że niektóre temperatury mogę poprzez kliknięcie przycisku też chipsa wyłączyć tak, że nie będą po prostu widoczne. Niektóre są stałe, a niektóre są takie, że mogę je po prostu dodawać poprzez włączenie jednego chipsa. I teraz, żeby Wam to pokazać, jak to wygląda, to przejdę do mojego dashboardu i tu mam taką ikonkę, jest to wyłączony termometr biały. Jak klikam, robią się niebieski i pojawiają się nowe temperatury. O, tu widzę, że jest jedna unavailable, muszę to zobaczyć, ale zobaczcie, mam jakieś stałe, które chcę, żeby się zawsze pojawiały, no i jest również możliwość, żeby nie pojawiały się i pojawiały. Czyli jest możliwość, żebyśmy mogli je włączyć i wyłączyć, żeby były widoczne. Ok, więc to mamy pokazane, o co mi chodzi i teraz, żeby to zrobić, to najpierw musimy dodać ten na dole przycisk. I ten na dole przycisk ma kod taki, oczywiście jak mówiłem, wrzucę Wam go w jakieś miejsce. Wydaje mi się, że to będzie moja strona i na stronie będą po kolei wszystkie kody, ale to jest ten kod na ten przycisk i tu mamy również chipsa, miejsce, tutaj modyfikujemy trochę wygląd tego chipsa i jeśli chodzi o samego chipsa, no to tutaj dodałem input boolean temperature. To jest jako nowy pomocnik, który stworzyłem. Pomocników już na moim kanale wiele tworzyłem, więc musicie wejść w ustawienia i tam automatyzacje, skrypty i sceny i pomocnicy są i tam bierzemy pomocnika i to jest jako wartość input boolean, chyba przełącznik po polsku, no i tam tworzycie, możecie go nazwać tak jak ja, temperature i tutaj jak już macie go stworzonego, no to dodajemy mu ikonkę, możemy nazwę i mamy możliwość zrobić warunkowych kolorów, czyli jeżeli status tego naszego pomocnika jest on, no to taki kolor, a jak nie, to taki kolor. I potem jeszcze co robimy, to modyfikuję naszego chipsa, tak żeby jego obramowanie było w kolorze niebieskim. I to jest wszystko, jeśli chodzi o to włączanie, wyłączanie
na dole tego chipsa związanego z temperaturami. I teraz co możemy dodać? To ten chips jeden dodamy razem z temperaturą. I mamy już ten kod skopiowany i go wklejam. Tutaj różni się to już od świateł, które dodawałem, ponieważ tutaj co robimy, to poprzez transform w stylach zmniejszamy naszą temperaturę tego naszego chipsa i modyfikujemy tak, żeby background, czyli tło było czarne, kolor tekstu niebieski i tutaj mamy również jako typ conditional ten nasz chips, czyli jeżeli entity, nasz pomocnik ma status on, czyli jest włączony, no to wtedy ten chips będzie pokazywany. Jeżeli nie chcecie, żeby nie było tego naszego warunkowego pokazywania, no to wszystko co musicie zrobić, to skasować tą część i wyrównać to, żeby było równe wcięcia. To zaraz Wam też to może pokażę, ale dobra, jak to mamy, no to co jeszcze tu jest zrobione? Entity przy chipsie, oczywiście ten nasz czujnik temperatury. Tutaj mam dodane Tab Action, More Info, czyli jak klikamy na temperaturę, to po jednym kliknięciu dostaje wykresik, jako taki standardowy wykresik z Home Assistant i jeżeli chodzi o content, no tutaj chipsa content nie chcę mieć żadnej ikony, tylko chcę mieć status. I dlatego muszę tutaj to wpisać, to mamy states i sensor boiler room temperature, czyli to tutaj jest entity i tu ten sam entity. I potem to modyfikuję troszeczkę naszego chipsa i jeśli chodzi o bramowanie chipsa, robię również niebieskie, tak jak w przypadku tego naszego pomocnika. Tutaj ustalam wielkość czcionki, no i chcę, żeby ten napis był, żeby ten tekst był w środku, po środku naszego chipsa. I to byłoby wszystko i jak to mam dodane, no to wtedy zapisuję i mogę przejść do naszego dashboardu. Odświeżam. No to widzę, że to już się odświeżyło. No i teraz tak, mój pomocnik jest wyłączony, klikam go, włączam i zobaczcie, temperatura się pojawiła. Znika, pojawia się, wszystko działa. I teraz co zrobię, to Wam pokażę, jak zrobić, żeby to nie było jednak warunkowe pokazywanie. No to co musimy tutaj zrobić? To tak, kasujemy to wszystko, czyli z tym type, conditions i chip i to robimy tak i następnie musimy to wszystko wyrównać. Czyli poprawiamy wcięcia. Ja tu akurat muszę 2 razy backspace i spacja. Nie wiem akurat dlaczego tak, ale tak mi to się robi, więc 2 razy backspace spacja, 2 razy backspace spacja. Zapisuję i teraz nasza temperatura powinna być zawsze widoczna, bez różnicy jaki jest status naszego pomocnika. Zapisałem, odświeżam. Jak widzicie, nasz pomocnik jest wyłączony, a temperatura i tak jest widoczna. Jeżeli kliknę w temperaturę, dostaję więcej informacji i mam wykres, jak zmieniała się temperatura w mojej kotłowni. Ok, to w takim wypadku ja teraz dodam wszystkie temperatury i wrócę do Was po wszystkim. W takim razie to jest dla temperatury. Mam już wszystkie plakietki związane z temperaturą, zapisałem, przechodzę do dashboardu, odświeżam i coś mam źle. I linijka 559, brakowało mi tam jednej spacji, wcięcie było źle, ok. I jak widzicie, teraz temperatura już jest widoczna, mogę włączać, wyłączać i to jest wszystko, jeśli chodzi o temperaturę. I teraz będę dodawał kolejne chipsy, inne typy. 3 przyciski tutaj Wam pokażę od razu na moim dashboardzie, czyli przycisk czujnika ruchu, czujnik kontaktrony to są, czyli na przykład czy drzwi są otwarte, czy okno jest otwarte i rolety. Tutaj jak widzicie, to wszędzie są ikonki, różne kolory mają, ale w tym wypadku pokażę Wam, jak dodać jedną rzecz, czyli na przykład może być to czujnik ruchu i resztę już tylko wrzucę kod, który będziecie mogli sobie jakoś tam podpatrzeć, skopiować, ale jakby tworząc już jeden typ, na przykład czujnik ruchu, już będziecie wiedzieć, jak stworzyć rolety, czy drzwi, czy kontaktron do drzwi, czy okien. Więc teraz zajmiemy się czujnikami ruchu. Zrobiłem kolejną sekcję, tutaj nazywam to chipsy czujniki ruchu i tutaj już dodałem mój czujnik ruchu, ale przejdę najpierw do naszego pomocnika, który daje nam możliwość pokazywania i chowania
czujników ruchu, tak samo jak dla temperatury, czyli tutaj mamy on-off czujniki ruchu i przez to kod już nie będę przechodził, no ale tutaj zrobiłem nowy pomocnik, który nazywam Motions Input Boolean, tak jak poprzedni. Oczywiście możecie już inne kolory tutaj zrobić. Ja zastosowałem inne kolory. Tutaj obwoluta, obramowanie chipsa jest czerwone i kolor ikony termometra, czujnika ikony ruchu jest czerwony, jeżeli jest włączony, jeżeli nie, to jest wtedy białe. I mając tego tutaj pomocnika dodanego, możemy wtedy przejść do już stawienia czujnika ruchu. No i jak widzicie, ten czujnik ruchu jest troszeczkę dłuższy niż czujnik temperatury. To jest czujnik temperatury, a tutaj nie mieści się nawet na ekranie, ale po kolei. No tutaj co robimy, tutaj te rzeczy Wam nie będę opisywał, było już to wcześniej opisane. Tutaj właśnie mamy ten conditional, czyli warunkową kartę i jeżeli nasz ten pomocnik, który przed chwilą przechodziliśmy, ma wartość on, czyli input boolean jest on, to mamy wtedy widzieć tego chipsa. Jeżeli będzie off, to nie widzimy i tutaj co jest inne niż wydaje mi się, że w temperaturze, to tap action, mieliśmy tap action? Tap action było już wcześniej, ale jeśli chodzi o ikonę, to tutaj ikonę zmieniamy w zależności od statusu, czyli jeżeli czujnik ruchu jest on, to bierzemy tą ikonę, jeżeli jest inny status, to wtedy motion sensor off. I tutaj również można zastosować kolor do statusu ikony, kolor ikony do statusu i mamy icon color, no i tutaj znowu jest if, jeżeli mamy ruch, no to chcemy mieć wtedy ten czujnik na czerwono, ikonę na czerwono, a jeżeli nie ma ruchu, to jest white. A jeśli chodzi o obramowanie, to obramowanie chipsa dodajemy tutaj i tutaj jest kolor czerwony i to obramowanie jest zawsze czerwone, a nie warunkowe. I to mamy teraz jednego chipsa i teraz przejdę do Home Assistant, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Jesteśmy w Home Assistant po odświeżeniu, no i nie ma żadnego chipsa. Chipsa dodałem tutaj do mojej kotłowni, ale już na dole jest. Jeżeli chodzi o ten pomocnik, którym włączamy, wyłączamy czujniki ruchu, które nie chcemy widzieć, aktualnie chcemy po prostu widzieć. Więc ja go włączam, no i czujnik ruchu się pojawia i jest w kotłowni, to miejsce jest ok. Jak na niego kliknę, to powinno mieć More Info. Jest More Info, więcej informacji o czujniku i wiem co się działo. Jeśli chodzi o Tap Action i na przykład Hold Action, to mamy możliwość nie tylko takich standardowych rzeczy typu More Info, ale mamy też możliwość dodania takiej opcji, że wyskakuje nam takie okienko na ekranie, taki tak zwany pop-up i to mamy dodane poprzez hacksa, na przykład jak jeżeli macie bubble card albo jakieś inne jeszcze rzeczy, to daje Wam to możliwość tworzenia pop-upów. Ja aktualnie tutaj jeszcze nie mam, ale wydaje mi się, że też to Wam w którymś momencie pokażę. Dobra, jak teraz mamy czujnik ruchu dodany, wiecie jak już go dodać, jak to wygląda, w takim razie ja dodaję wszystkie moje pozostałe i do Was wracam. Wszystkie czujniki ruchu zostały dodane do kodu i teraz jak widzicie mój pomocnik jest wyłączony, ale nadal 4 czujniki ruchu są widoczne i to są właśnie te na zewnątrz, które chcę po prostu widzieć cały czas. Jeżeli włączę mojego pomocnika, no to dodają mi się nowe, które mam tutaj porozstawiane i wtedy jest po prostu tych rzeczy więcej na ekranie. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o czujniki ruchu. Ja teraz przejdę do dodania moich rolet i również czujników otwarcia. Jak mówiłem, tego już Wam nie będę pokazywał. Są to rzeczy, które możecie skopiować z czujnika ruchu. No i też nie musicie do tych rzeczy, do innych również możecie to zastosować. No ale kod tego razem z tymi czujnikami pozostałymi, które tutaj dodaję, będą widoczne u mnie, również będzie dla Was udostępnione. W takim razie, jak będę wszystko, to jestem z powrotem. Wydaje mi się, że dodałem już roletę i wszystkie kontaktrony, więc teraz pozostaje mi odświeżyć i mamy to. Jak widzicie, kilka rzeczy doszło, które są widoczne cały czas i to jest na przykład moje drzwi wejściowe, szopa, bramka i brama i garaż. Teraz te rzeczy są zawsze widoczne. Jak tu kliknę,
to dołącza mi się kilka innych rzeczy. Tu mam ubikację, okno, to jest kontakt tronów, a jeśli chodzi o rolety, no to wszystkie się chowają, albo można po prostu wszystkie widzieć. No i tu mam 5 rolet, na przykład to są zamknięte rolety, tak na zielono świecą się otwarte. Jeżeli coś jest otwarte, na przykład okno, to ma tutaj żółte. Czyli rolety zielone, kontakt trony żółte i tak to rozdzieliłem. No kolory możecie sobie zmieniać, nie musicie używać na przykład red, black, takich nazw, możecie również mieć kody kolorów, wtedy możecie mieć bardziej takie unikatowe i warto po prostu sobie tak właśnie wyszukać te kolory. Jesteśmy na etapie, gdzie sporo rzeczy już, jeśli chodzi o chipsy, to daliśmy. No, jeżeli spojrzymy na mój dashboard, który używam, no to mam tutaj dodanych jeszcze parę innych rzeczy, jeśli chodzi o środek. Na przykład aktualne zużycie prądu, oczyszczacz, tu mam odkurzacz, telewizor, Xbox, więc jest kilka rzeczy więcej. No te rzeczy są dodawane tak jak reszta. No tu widać, że ja skorzystałem z formatu świateł, więc kod do tego dodam, no ale już tego pokazywać nie będę. No i mamy ten środek. Materiał już zrobił się trochę długi, więc chciałbym już na tym etapie zakończyć. Czyli ten etap mamy zakończony. Z rzeczy, które brakują i wydaje się mi, że możecie mieć jakiś problem albo nie wiedzieć jak zrobić, to jest jedynie wywóz śmieci. Tutaj korzystam z kalendarza i no, porobiłem to tak sobie o tutaj. I takie chipsy tutaj sobie wstawiłem z liczbą dni do wywozu śmieci. I to już pokażę na kolejnej części. To będzie trzecia część. Wydaje mi się, że już będzie ostatnia. No i wtedy również pokażę, jak dół zrobić tą prawą stronę. Tak jak mówiłem, tutaj wydaje się, że to jest przesunięte, ale jeżeli spojrzymy na tablet, no to wszystko ładnie jest widoczne, tak jak widzieliście na intro do tego materiału. I rzeczy typu suma zużycia energii, tego już nie będę pokazywał, bo to jest po prostu bardzo coś podobnego do temperatury. Tu mam jeszcze wilgotność mojej trawy. No tutaj też nie muszę tego pokazywać, bo powinniście już wiedzieć jak to zrobić. Ale jak mówię, kod do tego będzie dostępny, będziecie mogli podpatrzeć jak to jest zrobione dokładnie. Więc jeśli chodzi o tę część, to bardzo dziękuję. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, no to gratuluję. I są to materiały niszowe, więc będę wdzięczny, jeżeli rozważycie subskrypcję mojego kanału. Cieszę się, jeżeli mogę Wam pomóc. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A teraz dziękuję Wam, cześć.